Budzisz się nagle w nieznanym tobie miejscu, gdzieś pośrodku nigdzie. Na sobie masz gustowny pomarańczowy dresik marki Skum i nic sobie pomogło tobie w pierwszych minutach życia. Zastanawiasz się, co zrobić jako pierwsze. Przedstawię tobie set, który pozwala na spokojne przeszukanie najbliższego miasta, bez obaw przed mapetami czy jak tam wolisz zombiakami. Pierwszą niepisaną zasadą nowego mieszkańca wyspy jest posiadanie noża. W tym celu szukasz dwóch małych kamyków, z których kraftujesz kamienny nóż. Na początku swojej przygody ze Skumem tą czynność będziesz powtarzał tak często, że zacznie się ona tobie śnić w najgorszych koszmarach. Gwarantuję ci to. Kamienny nóż chowamy do kieszeni spodni i szukamy w okolicy krzaków w celu wykonania pierwszej broni. Umówmy się, że ten kawałek naostrzonego kamienia to raczej narzędzie, a nie broń. Pierwszą bronią, którą wykonamy, będzie permituna dzida, czy jaka wolicie włócznie. W tym celu będzie nam potrzebny długi patyk, który pozyskamy z krzaków oraz nóż, który posłuży nam jako temperówka. Mamy 4 rodzaje włóczni do wyboru. Każda z nich posiada grot wykonany z odmiennego materiału. Możemy przygotować dzidę z kamiennym grotem, metalowym grotem, dzidę z grotem z dildo oraz najprostszą dzidę, którą Wam prezentuję. Jak będziecie zainteresowani, przygotuję o tym osobny materiał. Przygotowaną włócznię przenosimy do slotu numer 1. Slot numer 1 oraz 2 to miejsce przeznaczone do trzymania broni długiej. Następną czynnością, którą wykonuję po stworzeniu dzidy, jest wytworzenie prowizorycznego plecaka. Znalezienie plecaka nie należy do łatwych rzeczy, a ilość miejsca, w którym możemy trzymać znaleziony staw na samym początku jest dość ograniczona. Do wykonania samary potrzebne 3 rzeczy. Jest to lina, którą pozyskamy z 5 małych patyków, 3 raksy oraz niezawodny kamienny nóż. Za chwilkę wszystko Wam pokażę. Na tym etapie nie potrzebujemy długiego kija, więc możemy śmiało podzielić go na 2 mniejsze. Kiedy mamy już 5 małych patyków, przechodzimy do zakładki crafting i tworzymy linę. Nie pytajcie mnie, jak z 5 patyków robi się lina. Nie mam zielonego pojęcia. Jak już wspomniałem, do stworzenia plecaka potrzebujemy 3 raksy. Najlepiej je pozyskać z bielizny, gdyż nie posiada ona slotów, które są nam niezbędne. Klikamy prawym przyciskiem myszy na naszą bieliznę i wybieramy odpowiednie zadanie. Gdy już posiadamy linę oraz 3 raksy, przechodzimy do zakładki crafting i tworzymy nasz pierwszy plecak. Jak widać, troszeczkę to trwa, ale myślę, że warto poświęcić chwilę czasu. Kiedy plecak jest już gotowy, znajdziesz go na ziemi. W banalny sposób możesz dodać go do swojego wyposażenia. Jak widzisz, ilość slotów nie powala, ale na start w zupełności wystarczy. Gdy już posiadasz torbę oraz dzidę, teoretycznie możesz już wyruszyć na poszukiwanie upragnionego stafu. Ja jednak lubię wyposażyć się w jeszcze jedną broń, a mianowicie łuk. Aby wytworzyć łuk, będziemy potrzebować długi patyk oraz linę. Wiecie, jak pozyskać te dwie rzeczy.
Niestety żywotność naszego kamiennego noża jest dość ograniczona. Wracamy do punktu 0 i szukamy 2 małych kamieni, by kolejny raz wykonać kamienne ostrze. Ostrze jest niezbędne do wykonania łuku oraz strzału. Jak widzisz, wytworzenie łuku to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Każdy powinien sobie z tym poradzić bez żadnego problemu. Wykonany łuk ląduje w slocie numer 2. Pozostało nam jeszcze do wykonania strzały. Strzały wytwarza się z krótkich patyków. Do wyboru masz 5 rodzajów strzał. My w tym materiale skupimy się na najprostszych. Tak uzbrojeni możemy rozpocząć zwiedzanie okolicznych wiosek oraz miast. Jak widzisz, łuk zapewnia nam eliminację mapetów w dystansie. Jest to świetne rozwiązanie dla początkujących graczy, którzy nie radzą sobie w bezpośredniej konfrontacji z zombiakiem. Przy pomocy prostego łuku jesteśmy w stanie wyeliminować nawet dużego zwierza, bez strat na zdrowiu. Pamiętajcie, że im większy mapet, tym trudniej go zabić w walce bezpośredniej. Chyba się jeszcze rusza. Nasza broń nadaje się także do polowań na okoliczną zwierzynę i nie myślę tu o zombiakach. Dużym plusem tej broni jest to, że jest cicha. Nie sprowadzisz sobie na głowę okolicznych mapetów czy też innych graczy. Minusem jest fakt, że trzeba umieć z niej strzelać. Zombie możemy spotkać także w budynkach. W takich przypadkach dzida idzie w ruch i zombiaka robię durszlak. Zwróćcie uwagę, ile ciosów muszę zdać prostą dzidą, celując w korpus mapeta. A to tak dla pewności. Żartuję, lubię to. Uważam, że tak przygotowani zwiększacie swoje szanse na przetrwanie. Jeżeli filmik się podobał i chcecie więcej takich filmów, zostawcie okejkę. Zasubskrybuj kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Pozdrawiam, Rico Grabasz.